To jest tak, że to jest kwestia kompetencyjna, że otwieracie kolejne biura w różnych miastach, czy to jest kwestia tego, że po prostu macie tam działalność i po prostu siłą rzeczy za tym idzie kolejne biura kompetencyjne? Za talentem czy za działalnością? To jest bardzo różnie, nie? No bo Toruń powstał na bazie akwizycji, która się wydarzyła nie wiem, 15 lat temu chyba. Allegro kupiło firmę Co Kupić. Mhm. No i tam powstało biuro i to biuro tam istnieje. No i z tym biurem jakby są związani ludzie. Część biur to jest po prostu efekt jak gdyby ograniczonego rynku rekrutacji. Nie? Z tej Czyli strony, talent. Szukasz talentu. czyli talent pool, nie? Mhm. Część biur, tak jak biuro warszawskie, no to też jakby talent nie tylko inżynierski, ale też talent po stronie komercyjnej i biznesowej. Jasne, czyli ten rozwój idzie kilkoma torami, rozumiem. Tak. No, Praga, Brno, no to jest część akwizycji Mola, nie, tak jak mówiłem. W Brnie firmy CZ, która tam powstała, czyli Czech Computers. Jak się integrujecie, to powiedz mi, to ty jedziesz do każdego biura i prawda, pijesz kawkę i rozmawiasz ze wszystkimi, czy ściągacie ludzi w różne miejsca i to po prostu... Ja zeszły rok spędziłem w Pradze praktycznie, nie? Byłem bliski zamieszkania w Pradze. W Brnie byłem co prawda raz, no ale byłem i poznałem tych ludzi. Ale Pragę poznałem dosyć dobrze, nawet udało mi się ją jakoś oswoić. Czy już miałeś ulubione miejsca? To już ten etap? Tak, no, ulubione miejsca, ulubione hotele, ulubione jadłodajnie. Rozumiem. Słuchajcie, witamy Was wszystkich. Ja nazywam się Maciej Lelusz, dzisiaj ze mną Marcin Mazurek. Będziemy rozmawiać o takim temacie związanym z przewrotami technologicznymi, bo akurat Allegro, które reprezentuje Marcin w naszej rozmowie dzisiaj, parę tych przewrotów, że tak nazwę, to miało w swojej chyba karierze, co? Bo jak tak, ile to już lat? Allegro ma 25 lat, jest 25 lat na rynku, w tym roku jest 25-lecie. Ja jestem w Allegro niecałe 19 lat. Można by powiedzieć, że większość życia Allegro jesteś z Allegro. Większość życia Allegro. Myślę, że większość życia tego intensywnego wzrostu to miałem przyjemność obserwować, nawet nie uczestniczyć. Takiego spektakularnego wzrostu, powiedzmy. No właśnie, bo kiedy, powiedzmy, skala jest taka początkowa, powiedzmy, są inne problemy. Kiedy dochodzimy do skali, w której, powiedzmy, sukces produktu sprawia, że zaczynamy doznawać problemów z DDoS-em wykonanym nie przez konkurencję, tylko przez użytkowników choćby, nie? Jakie były takie największe zmiany przez, powiedzmy, ostatnie 15 lat? No bo nie bierzmy tego początku Allegro, ale te 15 lat. Kiedy stawaliście się z startupu, który odnosi sukces de facto, dużą firmą, która nomen omen przeszła pewnie parę wersji wydarzeń, nie? Swojej technologii. Jak to było? Zacznij tak, jakbyś mógł. Wiesz co, ja dołączyłem do firmy w 2005 roku. To już była firma, która była znana na rynku, już odniosła sukces, ten sukces już konsumowała. I to był okres gaszenia pożaru. A jak robiłem prezentacje o tamtych czasach gdzieś na jakiejś konferencji, no to zawsze pokazywałem ten zespół, w którym ja pracowałem, jako taki zespół sikawkowy. Myśmy biegali i gasiliśmy pożary, bo tak jak mówisz, nas dosowali użytkownicy. To był, wzrost był absurdalny. Ludzie poznawali e-commerce, internet się rozprzestrzeniał, 0,20 było tam 21-22. Było coraz bardziej dostępne, gdzieś się tam SDI pojawiało w międzyczasie. Nie? To te pierwsze jakieś momenty internetu, takiego powszechnego, powiedzmy, internetu. Za tym szło rozumienie e-commerce'u. Co to jest w ogóle e-commerce, platforma sprzedażowa, platforma aukcyjna wtedy, którą było Allegro. I co? No, pierwsze, pamiętam, lata to było gaszenie pożaru. To było próba utrzymania się na wodzie z całą technologią i z całą platformą. Na czym wtedy byliście oparci w tamtych latach? Co to było? Allegro zawsze jak gdyby było zbudowane przez Tomka Dudziaka na open source'owych technologiach. Zresztą większość chyba, myślę, takich biznesów, które rosły w Polsce, teraz myślę, że nie jest też bardzo inaczej.
było budowane. Gdzieś Linuxy, FreeBSD, tego typu. Ale to wszystko mieszkało lokalnie, w jakichś serwerowniach, nie? To nie było jeszcze ten etap, powiedzmy, Nie, o cloudach wtedy nikt nie rozmawiał. To nie były etapy cloudów. Wszystko było w serwerowni, takim klasycznym LAMP stacku. Tak, MySQL swoją drogą, taka ciekawostka, na AX-a, bo główne serwery były na AX-ie, był rozwijany w Allegro. MySQL Allegro użyczało MySQL-owi serwerów AX-owych do developmentu MySQL. No, taki był barter, powiedzmy, wiedzę za wsparcie, za sprzęt. Dużo takich rzeczy robiło kiedyś. Było łatwiej. No i co? No i pierwsze lata to była walka o życie, tak naprawdę. O przepustowość internetu, bo to jeszcze były czasy TPS-a, to jeszcze nie było czasów Orange'u. Styk operatorów z TPS-a był utrudniony, tak to nazwijmy. Wymiana ruchu, to teraz to już nikt nie pamięta takich czasów, nie? Że na przykład ruch do klientów telekomunikacji polskiej był strasznie drogi, a to było większość klientów w Polsce. Tak. Później weszła Neostrada, nie? De facto jeszcze się zrobiło więcej klientów na TPS-a. No i Piringi z TPS-a, nie? Czasy Konrada, czasy pani Strzeżyńskiej, nie? Działającej bardzo mocno, żeby to jakoś znormalizować. No, i to była jedna sprawa. Druga sprawa to były serwery, w ogóle utrzymanie tego ruchu i zbudowanie w ogóle platformy, takiej, ja to nazywam platformą marketplace'ową, która będzie w stanie przenieść ilość transakcji, ilość płatności, utrzymać te dane, utrzymać ilość obrazków, które są powiązane z ofertami na aukcjach. No, chodziliśmy do dostawców różnych, takich komercyjnych dostawców. Oni mieli wszystkie rozwiązania, tylko nie w takiej skali. Nikt nie był w stanie nam pomóc, jak zbudować storage obiektowy. No, teraz to już jest storage obiektowy, a wtedy to kombinowaliśmy z różnymi file systemami, żeby móc przechować, nie wiem, miliony, dziesiątki, setki, a później miliardy obrazków, nie? Za aukcjami. Jak to deduplikować, jak to skompresować. Wszyscy mieli jakieś storage, tylko jak zobaczyli, jak widzieli te liczby, to no tego to nie mieliśmy, nie testowaliśmy. Przychodził ktoś tam z jakimś firewallem, z jakimiś, nie wiem, WAS-ami, L7, firewallami. Wszystko super, tylko nie przy takim ruchu. Nie? No i Allegro było... I dlatego szyliście to, przepraszam Cię, dlatego szyliście to w open source. No właśnie. Tak, bo to była jedyna możliwość zbudowania czegoś, nie? Tak naprawdę. I to nie było chyba nawet kwestia finansów, bo pieniądze były, to była kwestia po prostu niedostosowania potrzeb do tego, co rynek oferował. Klientami tych największych dostawców w Polsce byli banki, instytucje finansowe, które miały bardzo fajne, ciekawe środowiska, tylko nie w takiej skali, nie z takim ruchem. Właśnie wydaje mi się, że wiesz, no bank jednak przekazuje ruch, powiedzmy, no znaczy nie aż tak bogaty medialnie, nie? Może tak. Tam jest dużo informacji, które płynie, natomiast nie płynie w to w takim zakresie gigabajtów na sekundę, nie? Więc myśmy szukali jakiegoś takich sparring partnerów, żeby sobie z kimś pogadać, nie wiem, z kolegami z Onetu, od Pawła Leżańskiego, z kolegami z Wirtualnej Polski, z portali, które miały podobny poziom wyzwań. Nie? Później, bo nasza klasa to jest, nie pamiętam, który rok, 2010, może później nawet. No to też chłopaki tam dostali trochę wyzwań takich związanych z panem Gąbką. Czyli co? Czyli de facto zaczęliście w on-premie, takim głębokim, na open source. W ogóle tam występowała wirtualizacja, czy żeście się brzydzili nią ze względu na spadek mocy? Wiesz co, to paradoksalnie my używaliśmy wirtualizacji bardzo, bardzo wcześnie. Ja próbowałem sobie przypomnieć rozwiązania, które chłopaki przynieśli z kontenerami. To było coś zbudowanego przez Google'a. Borg? Nie, to było rozwiązanie do konteneryzacji. To był jakiś framework do konteneryzacji. Gdzieś się chyba w Google został albo zabity, albo zapomniany. Moim zdaniem to był gdzieś protoplasta Kubernetesa, jak tak patrzę z zewnątrz. Jak powiedziałeś, że zabity przez Google'a, to akurat to już nie jest jakieś takie ale to było świetne rozwiązanie, bo ja pamiętam, bardzo się broniłem przed tym. W sensie jakoś nie byłem przekonany do tego. Chłopaki to zrobili mimo wszystko po cichu
I to przetrwało lata po cichu, gdzieś z boku utrzymywało i później gdzieś tam, widzisz Mazek, mieliśmy rację, trzeba to robić. Ja w każdym razie z tego rozwiązania gdzieś później poszliśmy, no już w kontenery, w OpenStacki, Mesosy i Kubernetes, ale to już jest ta bliższa ścieżka. Wirtualizacja gdzieś tam się pojawiała, bo to wiesz, to nie jest nic nowego, nie? Ostatnio właśnie rozmawiałem na konferencji w Gdyni, Krzysiek Nędowski tam challenge'ował ludzi, czy ktoś jest w stanie wyjaśnić różnicę między wirtualizacją a konteneryzacją. No to ja pamiętam te zabawy z Jailem na FreeBSD, czy z kontenerami. No tak, change rooty, nie? Tak. Przecież to się robiło 20 lat temu, nie? Tego No spokojnie. było... Ja pamiętam, wiesz, początki mojej kariery w IT, no to ja zacząłem na Slackware i change rootach, nie? I to był, wiesz, jedyny sposób separacyjny, taki de facto poza nowym serwerem, nie? No, a ponieważ część jakby infrastruktury stała na P-Series, maszynach od IBM z AX-em, to tam wirtualizacja była by design. Tak. By design. Jak to się stało? Tak zaciekawiłeś mnie tymi AX-ami, nie? Bo każdy się wytrzasnęli na początku. Przecież zazwyczaj szło się w takie, wiesz, Uber, tanie, PC-ty, nie? Jak pamiętam te e-commerce lat późnych 90., początku 2000, to były zwykłe PC-ty, gdzieś tam szyte, nie? Później to rosło oczywiście do serwerów, ale to bardzo rzadko zaczynało się z riskowej architektury. To u was jest to taki dość nietypowy start. Tak, ja nie byłem przy tej decyzji, ja już jakby je dostałem w pakiecie, jak wszedłem do firmy, ale była to potrzeba, jak ja to rozumiem i jak pamiętam, potrzeba po prostu ze stabilności i skalowalności. Nic nie dawało takiej stabilności i skalowalności jak mainframe. Tak, i myślę, że niestety to smutna prawda, która do dzisiaj trochę tak trwa, mimo tego, że możemy, wiesz, mówić o tysiącach niesamowitych software'owych technologii, ale kiedy chcesz postawić system utrzymania życia, który naprawdę życie ludzkie od niego zależy, no to nawet dzisiaj ciężko to przechodzi przez gardło. Mainframe jest odpowiedzią na to, nie? Ale... Wiesz co, ja to opowiadam, bo myśmy pozbyli się tych serwerów stosunkowo niedawno, chyba 2-3 lata temu, ostatnich. Ich nie było dużo. One były w takich bardzo wąskim zakresie używane, ale ja pamiętam na palcach jednej ręki awarię tych mainframe'ów i doskonale wiem, co się wtedy wydarzyło. Jak gdyby ta diagnostyka, którą IBM wokół nich zbudował, to jest rock solid. Tam było wiadomo, czy tam był jakiś hardware'owy problem, czy coś się po prostu wykruszyło, czy gdzieś się wysypało. Wiesz, w Linuxie jest jakaś garstka ludzi, która potrafi z tego kernel panika wyczytać, co się tak naprawdę dzieje i dlaczego, ale większość z nas się nie zastanawia i przechodzimy w ten tryb, dobra, odstrzeliwujemy, stawiamy nowy albo 10 nowych, na wszelki wypadek. No. Tak, ale wiesz, ja tutaj, dlaczego do tego fiję, bo niedawno znajomy był właśnie na konferencji w Stanach dotyczącej mainframe'ów i tak sobie rozmawialiśmy o tym, wiesz, że ten świat mainframe'ów jest żywy, niesamowicie wciąż popularny. Nikt się tego nie spodziewał, kiedy rósł rynek x86 i wszyscy mówili, że prawda, to zabije mainframe. Tak samo jak wyrósł rynek cloud, że to zabije x86, nie? I tak dalej. Natomiast te rynki powstałe przez te dziesiątki lat już trwania, powiedzmy, takiego normalnego IT, skomodyzowanego IT, sprawiają, że te bańki pierwotnych rynków, one są takie same lub nawet urosły przez te lata, mimo tego, że obok wyrósł duży brat. Nie? No i tak, zaczynaliście od mainframe'ów. FreeBSD, Linuchy, szycie, trochę baz danych też open source'owych. Co się później wydarzyło? Co było kolejnym takim, według ciebie, takim milestone'em, takim krokiem? Mainframe był tu bardzo wąski zakres, tak jak mówię, nawet jak przyszedłem, to większość chodziło na Linuxach i innych rzeczach. Pierwsza duża migracja, którą ja przeżyłem, to była przeskok z MySQL do Oracle. Kiedy Allegro urosło do tego momentu, że ludzie z MySQL nam powiedzieli, słuchajcie, nic już dla was nie jesteśmy w stanie zrobić. Ci ludzie, którzy tam rozwijali tego właśnie MySQL na X-ie, chłopaki tam się z nimi kontaktowali, prosili o pomoc, bo nam się wszystko to kleszczyło. No i guys, musicie uciekać. Musicie uciekać jakąś technologię, którą będziecie mogli rozproszyć. Nie? No i wtedy się pojawił Oracle, migracja do Oracle'a i pamiętam tych kilka nocek migracyjnych i to była duża rzecz. To była duża rzecz, pojawiła się... Takich faktycznie IT, nie? W IT myślę, że około setki, może mniej niż setkę, może z 50 osób. To naprawdę była mała grupa ludzi. Nie? No i tam oczywiście znaleźliśmy na rynku takich specjalistów, jeden z Wojtek Semenowicz pracuje do dziś, którzy przeprowadzili tę migrację no i to była zmiana jakby jakościowa, bo jakby mam swoją opinię o firmie Oracle, nie najlepszą może,
ale jakby technologicznie, ja nie wiem, czy jest mocniejsza technologia, taka baza domowa. Nie? W Większość z sensie nas ma bardziej zaawansowana. trudną, tak, większość z nas ma trudną opinię o Oracle z perspektywy komercyjnej może, nie? Ale Mhm, mhm. niewielu podważa ich Tak. technologiczność, nie? No nie da się No powiedzieć, jak masz taki i to Marvel, to... rozwiązało nasz problem. To rozwiązało nasz problem, Mhm. skalowalność, raki, nie raki, jakieś inne cuda, które Oleg daje w pakiecie. To fantastycznie rozwiązało nasze problemy. I oczywiście wiesz, to jest tak, że To coś czyści ci na nowy rośnie w tym poziom, co? baloniku, zatykasz tą dziurkę, nagle ta dziurka, która była mała, zaczyna ci wybuchać w innym miejscu. Nie? Co wybuchło po tym? Co potem było? Bazy Mm, danych rozwiązaliście na tak, jakiś czas, nie? rozwiązaliśmy. Pojawiły się problemy z obrazkami. Mieliśmy, pamiętam, straszne problemy wyzwania z obrazkami, z ilością obrazków. Nawet nie z przechowywaniem, ale file system, który jest w stanie utrzymać tyle ilość, jakieś ograniczenie za inodami, e, czyszczeniem file systemów. Zaczęliśmy szukać jakichś rozproszonych systemów. Wtedy jeszcze nie było tak dużo tych rozproszonych systemów do utrzymywania storage obiektowego. Budowaliśmy jakieś klastry, kombinowaliśmy z klastrami i wymyślone zostało w oparciu o OpenSolarisa takie poszardowane rozwiązanie do przechowywania obrazków, które się skalowało w sposób liniowy. Myśmy to spletli trochę z kodem. Aplikacja jakby korzystała na bazie jakiegoś hasza z obrazka, na który klaster to ma trafić. Pod spodem był OpenSolaris, który, który dawał też możliwość robienia snapshotów, żeby były backupy z tego od razu na jakieś kopie. I to zostało świetnie zrobione. Problem obrazka tam się rozwiązał, który nie mogliśmy rozwiązać przez wiele lat. Jeszcze problem load balanceru, który nas gryzł bardzo mocno. Na początku korzystaliśmy ze Squida. Proxy jeszcze nie było tak bardzo rozwinięte. Myśmy szukali load balancerów, korzystaliśmy trochę z Cisco load balancerów, pamiętam. Doktoryzowałem się z tych kart do katalistów 6500 z load balancerami. No i wtedy weszliśmy w F5 i testowaliśmy też inne rozwiązania, Netscaler. Muszę czy nawet sprzedają Netscaler, Citrix. No, komercyjne. I komercyjne balancery nam zrobiły robotę. Wtedy pamiętam, to był chyba jeden z pierwszych takich rzeczy, która weszła głęboko w infrastrukturę, która rozwiązała nam jakiś problem technologiczny. I faktycznie F5 wtedy nam zrobiła robotę. Zrobiła nam robotę. W tej chwili już niewiele jej zostało, bo poszli w drugą stronę znowu. Ale tak. I problem z obrazkami jakby zniknął. Ten serwer z obrazkami, to były takie czasy, że jeszcze serwery miały nazwy. Serwer Tola, który się nazywał Tola. Tola przechowywała obrazki. Tola, Bolek. Tak, serwery jeszcze miały nazwy. Jeszcze się wtedy nazywało, jakby, no to była ta skala, nie? Że dawało się zrobić. No i to był duże jakieś kolejne rozwiązanie, które nam ustabilizowało platformę trochę i wzrost platformy. Tak. No i później zaczęły się takie migracje, wiesz, w kodzie bardziej, nie? To właśnie tą część chciałem się popytać też, czyli ten frontend. Bo to też jakby kolejni CIO czy CTO, bo ta funkcja się też zmieniała nazewnictwo tej funkcji, przynosili też swoje pomysły, doświadczenie i wiedzę. Mieliśmy takiego CIO Christiana Mara, który przyjechał z Niemiec do nas i pracował z nami chyba za 3 lata. I z takiego startupu nam pokazał trochę, jak działa firma IT, taka poważna. Jakieś mierzenie, jakieś KPI, jakieś SLA, jakieś dbanie o stabilność. Może jak prace techniczne, to może nie w środku dnia, tylko raczej poza godzinami szczytu. Czyli husaria już znikała powoli. Tak, skończyła się trochę taka radosna twórczość. Dobra, sprawdźmy to. No to wypinamy i włączamy w południe, nie? No bo od razu widać, czy coś nie działa. Tak, czy się coś nie działa. No, więc jakby Krystian nam dał dużo takiego dojrzałości organizacji. No, pokazał nam, jak to może wyglądać. I to była bardzo fajna rzecz. Też trochę takich technologicznych jakichś rozwiązań przyniósł ze sobą. To było bardzo fajne, ale to było tak bardziej na poziomie chyba organizacyjnym niż technicznym. Bardzo fajnie. Musiało wpłynąć na technologię, bo wiesz, z tych rozwiązań chałupniczych nie trudno takie rzeczy wyciągać de facto, nie? Bo to się nagle okazuje, że te moduły nigdy nie były napisane, nie? Nikt o nich nie myślał. I to albo trzeba je dopisać, albo trzeba zmienić technologię, nie?
Tak, jakieś dashboardy ze statusem, co się dzieje, raportowanie, w ogóle cała analityka się pojawiła. Pamiętam pierwszy project manager, który się pojawił w firmie w ogóle. Michał Rączka to jest świetny senior manager IT w tym banku. No, przyszedł, pamiętam, będę project managerem. Czyli co będziesz robił? Konkretnie tak, co będziesz robił? Nie, on też nas uczył w ogóle, na czym polega project management. I to też nam się przydało, bo te projekty zaczynały się robić coraz większe, coraz bardziej złożone. No, ile wtedy ludzi mieliście? Ja cię będę podpytywał, bo to już był ten etap po reklozy, po... Nie, to rosło. Ta firma cały czas jakby rosła. 150-200 osób pewnie może było w IT. I to rosło. I później kolejni CTO-si i CIO-si. Chyba Krzysiek Dąbrowski był kolejnym po Krystianie, który znowu przyniósł zmianę technologiczną bardzo mocno. Bo po pierwsze Krzysiek przyniósł ze sobą Javę. Cała platforma była napisana w PHP. I to był monolit taki PHP-owy. Myśmy to nazywali takim spaghetti kodem, że jak na talerzu ciągnąłeś za jeden klusek, to cały talerz się ruszał. Więc jak ktoś coś zmieniał, nie wiem, w billingu, to nagle się okazywało, że nie można było się zalogować. Nie wiadomo dlaczego, w sumie, no ale okazało się, że gdzieś jest jakieś połączenie. Więc raz, że Java, a dwa architekturę mikroserwisową. I to była kolosalna zmiana i ona była trudna ze względu kulturowego i organizacyjnego, bo po pierwsze, myśmy mieli samych programistów PHP i tych ludzi trzeba było nauczyć, trzeba było przeprowadzić taką transformację, powiedzmy, kompetencyjną, no a po drugie sama migracja do tego stacku architektury mikroserwisowej to też była duża rzecz, wymyślić na nowo. Sebastian Piotrowski to robił. No, fantastyczna robota. Wydawało mi się, że to będzie robota na 2-3 lata. Trwała chyba z 10. Jest artykuł na blogu Allegrowym, dosłownie sprzed 2 miesięcy. Michał Kosmucki to opisał, jak to wyglądało. Od początku do teraz. Super, to jest mega ciekawe. Wrzucimy to w linki na dole pod naszą prezentacją, publikacją. Powiedziałeś słowo mikrosegmentacja, ale zanim przejdziemy do tego, bo to będzie ta część, myślę, że duża tej naszej rozmowy, nie? Natomiast powiedz mi, wylądowaliście z Oraclem, z serwerami x86, z rozstreczowanym OpenSolarisem w różne miejsca. To już był etap wielu serwerowni, czy to był etap ciągle gdzieś tam pojedynczych miejsc? Nie, pojawiło się, bo Allegro było, jakby właścicielem Allegro był wtedy Naspers. Taka firma fundusz z południowej Afryki, z RPA, i oni kupowali bardzo dużo firm. Allegro było jedno z tych największych i odnoszących największe sukcesy. I w grupie Allegro było strasznie dużo różnych spółek. Nie wiem, Classifieds, płatności, Gadu-Gadu, Ceneo, QLX, Ricardo ze Szwajcarii, NetDirect z Czech. Myśmy mieli bardzo dużo firm, no i wtedy się też pojawiło jakby w imię tej dojrzałości szukamy nowej serwerowej. To ze wspomnianym Krystianem Marem, pamiętam, jeździliśmy po całej Europie, dosłownie po całej Europie. Praga, w Moskwie byliśmy, w Niemczech, w Szwajcarii. Szukaliśmy serwerowni, oglądaliśmy różne serwerownie i ostatecznie wtedy wylądowaliśmy w 2 serwerowniach w Frankfurcie i w Poznaniu. To też było bardzo ciekawe, bo my zastanawialiśmy się, jak zarządzać serwerownią, która jest kilkaset kilometrów od ciebie. I myśmy tam nie mieli ani jednego człowieka, nigdy. I to nam też pomogło zbudować procesy i też umiejętność niebycia tam. Znaczy, tam były jakieś zdalne ręce, że jak coś fizycznie trzeba było zrobić, ale to było rzadko wykorzystane. Ale okazało się, że nie jakby admini, tacy przysłowiowi w dawnych czasach, nie muszą siedzieć w serwerowni. Nie? Ta serwerownia może być kilkaset kilometrów dalej i nic się nie dzieje. Oczywiście myśmy latali do tego Frankfurtu od czasu do czasu, na Gutleutstrasse, ale to wszystko fajnie działało i to nam pomogło odkleić się od tego, że IT musi być przy serwerowni. Tak. No, myślę, że pomogło później, w wielu kwestiach pomogło. Bardzo wielu. To jest naprawdę, to była zmiana kulturowa olbrzymia, bo z reguły to było tak, że admini muszą być przy serwerowni. Przy serwerowni, w zasadzie pokój obok, nie? Jeszcze żeby szumiało, że słyszą, że szumi, to jest jak szumi, to jest dobrze. Tak. To jest dobrze, najgorsza jest cisza.
Tak, wiesz co, dlaczego o to pytam? Bo to też pewnego rodzaju zmiana w architekturze systemów. Nie? Bo wiadomo, jak ma się wszystko w jednym miejscu, no to relatywnie łatwo jest ze wszystkim, no bo Mhm. będą niskie opóźnienia, są różne kwestie, Tak, które tak. sprawiają, że twoje życie jest proste. No już dwie Mhm. serwerownie przedstawiają pewien problem, choćby RTT, Tak, nie? Choćby tego, że to jest tak, dalej trochę. tak, tak. A ten problem zaczyna inicjować w ogóle inne myślenie, bo jeżeli widzimy u klientów coś takiego, że mają już Mhm. 2 ośrodki przetwarzania danych, to nagle się okazuje, no może by się trzeci przydał, bo witness i tak zaczyna Mhm. to tak No, to dążyć w którąś stronę. I te dążenie, jak to u was wyglądało? Powstały dwie, no pewnie później był witness, później i co się później działo? jest to, no to czy wspomniałeś, to RTT, to było niesamowita, ja to nazywam przygodą teraz, ale wtedy to ja nie spałem. Eee, Wysłaliśmy sprzęt do serwerowni, trzeba było przegrać oczywiście część danych. Mm. No i nagle się okazało, że dane nie lecą. Znaczy lecą, ale 6 megabitów na sekundę, nie? A łącze mamy tam, nie wiem, no wielkie mieliśmy, jakieś tam duże łącze. W każdym razie światłowody mieliśmy, puszczone lampy do Frankfurtu. I myśmy spędzili chyba z 2 tygodnie na debugowaniu, diagnozowaniu, co się dzieje. I pamiętam, jeden z takich mądrzejszych adminów przyszedł z książką, mówi TCP. Tu jest książka TCP/IP. Panowie, tu jest rozdział o windowingu, FTP właśnie. To sobie przeczytajcie, jak to działa, wróćcie i pogadamy. No, i wtedy tak wszyscy, wiesz, spokornieli, zobaczyli TCP windowing, ale okazało się, że nie tylko my się na to nadzialiśmy, bo ja byłem później gdzieś w jakiejś prezentacji człowieka z Amazonu, który dokładnie te same problemy pokazywał, nie? Że jak zaczęli rosnąć i rozprzestrzeniać inne serwerownie, to nagle się okazało, że ten TCP windowing ma znaczenie i powoduje bardzo dużo problemów, no jakichś dodatkowych wyzwań w architekturze, no bo nie zawsze się to da stunować. No, a nie było daleko, 25 milisekund do Frankfurtu z Dokładnie, Poznania, dokładnie. więc jakby nie jest daleko, ale okazało się, że to no, wygenerowało dużo różnych innych rzeczy. Mhm. No i tak, Czyli siedzicie już w 2 serwerowniach, tak. macie rozciągniętego ślicznie Oracle, udało się opanować Mhm, problemy, powiedzmy, łącz. Wdrożyliście stretching dla obrazków. Java nastała i mhm, weszła mikrosegmentacja. Co mhm, się dzieje? Co się dzieje w waszych głowach wówczas, kiedy na to wszystko jeszcze smarujecie to wszystko taką warstwą konteneryzacyjną prawdopodobnie, nie? mhm. No wiesz, wtedy się pojawiały problemy, no nie problemy. Jak to automatyzować, jak sobie poradzić z ilością sprzętu, wiesz, to były już setki serwerów, ja nie pamiętam już dokładnie ile lat, myślę, że to było w granicach 1000-2000 urządzeń per serwerownia. Myśmy mocno korzystali z technologii blade'owych, czyli taką szafę wkładałeś tam, nie wiem, w zależności od dostawcy, od kilku do kilkunastu, a chyba HP miał wtedy rozwiązanie na 32, nawet takie serwery, takie half blade. Mhm. To były dziesiątki serwerów, które montowaliśmy w serwerowniach, no i szukaliśmy możliwości jakiejś automatyzacji tego. Gdzieś się rodził temat OpenStacka wtedy. To OpenStack się pojawiał. Myśmy korzystali z jakichś pierwszych wersji OpenStacka, który tak naprawdę OpenStackiem był tylko z nazwy, a to była taka banda skryptów w Pythonie, które automatyzowały stawianie kontenerów. Mhm. No i chłopaki, pamiętam to, Mazek, coś się fajnego zaczyna kluć z tego. Nie? Coś może z tego będzie. OpenStack trochę został ofiarą swojego sukcesu, bo tak dużo firm i tak dużo ludzi zaczęło w niego kontrybuować, że zrobiło się z niego jakieś takie nie wiadomo co. Monstrum. Monstrum zupełne, nie? Bo to wszyscy zaczęli go ciągnąć każdy w swoją stronę i wszyscy duży dostawcy i pojawili się integratorzy jak Mirantis. No ale ten OpenStack pomógł nam wejść w clouda, zanim w ogóle była jakakolwiek dyskusja na świecie o cloudzie. Toście musieli go zrobić u siebie w zasadzie. I myśmy Bardzo konkretnie. budowali, tak, myśmy budowali tego clouda, uczyliśmy się całej wirtualizacji, jak to robić, jak tym zarządzać, automatyzacji tego. Nie szło to nam na początku jakoś dobrze. Ja tego nie wspominam. To były ciężkie przejścia w ogóle, jak to pokleić. Stabilność tego też była fajna do momentu, jak było kilka nodów, jak się pojawiało kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, to się nagle okazało, że tam nic nie działa. To jest tak poklejone właśnie, że trzeba było się zdoktoryzować, grzebać w tym kodzie. Każdy nowy release OpenStacka, tam lecieli literkami, powodował, że nie wiem,
świat się nagle zmieniał i trzeba było w zasadzie go postawić na nowo, bo nie dało się tego upgrade'ować. Nie? No, to był chyba to był największy w ogóle, to nie wiem, czy to dzisiaj jest, ale to było chyba największe wyzwanie OpenStacka w tamtych czasach, że tak naprawdę, żeby zmigrować, trzeba było postawić drugi obok, Tak. nie? A to sprawiało, że wszyscy ludzie cierpieli na wszystkich możliwych szczeblach równomiernie, nie? No ale dobrze, Tak. czyli zaczęliście I my go korzystamy do dzisiaj. IaaS-ową, tak? Czyli Tak. Czy to wasza IaaS-owa infrastruktura jest de facto? Tak, to była nasza IaaS-owa infrastruktura i my szukaliśmy sposobu, tak naprawdę, bo dużo też korzystaliśmy z Xena kiedyś, z wirtualizatora, też darmowego, ale OpenStack w pewnym momencie stał się taką dużą warstwą wirtualizacji. Jakoś nie korzystaliśmy z niego tak, jak powinniśmy korzystać, nie? Te mity o takiej infrastructure as a service i budowaniu serwisów jakoś nie do końca nam chyba wtedy wyszło. To był taki wielki wirtualizator, tak się śmiałem z tego trochę. Zautomatyzowany tylko, żeby puszczał VM, nie? Tak. I my dalej korzystamy z OpenStacka i korzystamy z Ironika pod spodem do stawiania serwerów. Do sprzętu. To świetnie robi robotę, jak jesteśmy z tego zadowoleni. No ale szukaliśmy kolejnej jak gdyby warstwy abstrakcji, takim moim IDFX, bo jak to zarządzałem zespołem, tak, żeby schować w ogóle zespół. W sensie moim takim IDFX było, guys, deweloperzy mają nie mieć potrzeby w ogóle rozmawiać z wami. To będzie z korzyścią dla wszystkich. Znaczy, deweloperzy mają was nie widzieć, że wy istniejecie, a wy nie powinniście być potrzebni tym deweloperom, żeby oni mogli pracować. I wtedy pamiętam, mieliśmy taki offsite z menadżerami technicznymi, gdzieś tam w górach sobie pojechaliśmy i rozmawialiśmy właśnie o Mesosie, o warstwie jakiejś takiej abstrakcji, którą nazwaliśmy App Engine'em, który żyje do dzisiaj. I pojawiła się warstwa abstrakcji, która nam zrobiła tak naprawdę takiego, nie wiem, AWS-a, Azura czy GCP w Allego. Myśmy to zbudowali, chyba równolegle to powstawało łącznie z tymi cloudami. Do tego stopnia to się... platformę zbudowaliście. Zbudowaliśmy platformę. Platform Engineering, tak? Teraz tak. Myśmy wygodna nazwa. Tak. Myśmy to nazwali App Engine. Okazało się, że Google też zbudował swój App Engine. Kiedyś tam lata temu, jak się spotkaliśmy z Googlem, oni nam pokazywali swój App Engine, to my im pokazaliśmy swojego. W sumie macie to, co my mamy, tylko trochę inaczej zrobione, ale w sumie nawet lepiej, nie? No i to działało. I jakby wtedy pojawiła się taka warstwa abstrakcji, która nam nakryła infrastrukturę, schowała ją. I my zaczęliśmy budować tę infrastructure as a code, zaczęliśmy nakrywać kolejne kawałki infrastruktury jakimiś warstwami abstrakcji, spinać to potem na App Engine, tak żeby ktoś, kto potrzebuje postawić sobie już mikroserwis tej architekturze mikroserwisowej, w ogóle nie martwił się, co jest pod spodem. To go nie powinno interesować. To ma swoje inne efekty, bo to było bardzo proste. Nawet ja, który nie jestem deweloperem jakby takim wykształcenia, powiedzmy, byłem w stanie postawić mikroserwis tak po prostu 30 sekund. To spowodowało, że tych mikroserwisów zaczęło się robić strasznie dużo. No i zaczęło się spaghetti tylko w innym miejscu. Tak, jak zaczęliście zarządzać pojemnością tego? No bo zakładam, że już wtedy to nie były 2 serwerownie, tylko już to się zaczęło też rozwijać. My ciągle jesteśmy w 2 serwerowniach. W 2 miejscach. To wystarcza, tak. No, czyli 2 serwerownie, na tym stoi już kilka warstw abstrakcji od sprzętu. No jak zarządzacie pojemnością? Jak zarządzacie tym, jak zaczęliście zarządzać, może tak wówczas? No to teraz wiesz, są te buzzwordy, wszystkie observability, te inne rzeczy, nie? FinOps, nie? No to jakby FinOps z Allegro powstał chyba z 10 czy nie wiem, 12 lat temu. Zaczęliśmy budować, no bo jakby zaczęliśmy mieć czas, ja mówię zaczęliśmy, bo ja mówię od strony tej infrastrukturalno-operacyjnej. Część deweloperska, ludzie, inżynierowie, software'owi, inżynierki dostały to, co chcieli. Mogli pracować, skupić się na swojej robocie, nie? No, teraz my zastanawialiśmy się, dobra, no to jak my możemy uporządkować i zapanować nad tym, co się dzieje? Kto tego używa? Kto jest właścicielem technicznym? Jakie są zależności między tym? Ile tej infrastruktury jest używanej? Ile to kosztuje tak naprawdę? Zbudowaliśmy, wtedy powstał Ralph mniej więcej, to było takie narzędzie do open source'u, które wypuściliśmy, które jest używane przez wiele firm, nawet w Polsce, do inwentaryzacji infrastruktury w połączeniu też z usługami, żeby było wiadomo, kto czego używa i gdzie jest właścicielem. Super to nam pomogło. Na to nałożyliśmy jeszcze dodatkowe narzędzie, taki serwis katalog, który nam łączył
zespoły, usługi biznesowe z infrastrukturą. Do tego zaczęliśmy budować modele finansowe, czyli na przykład, nie wiem, masz serwery albo masz jakąś usługę storage'u obiektowego, no to jest tam postawione jakieś entity, które z tego korzysta, kto jest właścicielem powiązany z serwis katalogiem, zbudowany model kosztowy jakiś prosty, żeby wiedzieć, ile to mniej więcej kosztuje. Czy ta usługa kosztuje 5 zł, 500 zł, czy 5 tysięcy, czy 50 tysięcy i czy ona jest warta utrzymywania w ogóle, nie? Zaczęliśmy się bawić w taki governance tak naprawdę IT. I to nam dało bardzo dużą wgląd i umiejętność zarządzania kosztami infrastruktury i usług tych technicznych wszystkich, których świadczyliśmy. My staliśmy się wewnętrznym dostawcą usług, takim wewnętrznym prowajderem. Wystawialiśmy takie wirtualne faktury, wysyłaliśmy maila, słuchaj, twoje usługi kosztują tyle i tyle. Nie? To ten rozrost PM-ów podejrzewam nastąpił wtedy, bo to dla nich wysyłaliście, ile projekt będzie kosztował, budżetowanie, tak. Utrzymanie. Ale to jest tak, że to musi być potrzeba po dwóch stronach, bo wtedy jakby nie było takiej potrzeby z drugiej strony, czyli po stronie odbiorców tej infrastruktury, żeby to rozliczać, zarządzać tym lepiej. To też były takie, jak się to śmialiśmy się to trochę z tego, że to są takie Allegro dolary, no bo w sumie to już jest, więc już nie musimy za to zapłacić, więc jak już jest, no to nic nie kosztuje. To było nie? Allegro coinem, nie? Myślę, że bardziej. Tak. Wiesz co, ale dobra, no to tak siedzicie w tych dwóch serwerowniach, nastąpiła konteneryzacja pod Javę, która dotarła do Was z dobrem inwentarza, że tak powiem, doświadczenia kolejnego Waszego CTO, nie? No i to rozpoczynają już jesteśmy gdzieś w połowie tych 7-10 lat, które gdzieś tam to trwało. I przez jakie technologie przeszliście pod względem infrastruktury konteneryzacyjnej? I na czym stanęliście na końcu? Ta technologia, wiesz, mieliśmy Xenu, do tej pory chyba mamy. Jeszcze się pojawiło, Boże Święty, jak to się nazywa? Do wirtualizacji ty powinieneś wiedzieć. Taki open source'owy to chyba gdzieś z Niemiec pochodzi. Proxmox? Proxmoxa też używaliśmy. Oczywiście, że czytaliśmy Proxmoxa. Tam uciekaliśmy z tego. Proxmoxy, Xen, VMware, właśnie ta technologia do konteneryzacji z Google, której sobie nazwy nie mogę przypomnieć. OpenStack. Próbowaliśmy chyba CloudStacka, ale poszliśmy w kierunku OpenStacka. Oczywiście pojawił się Mesos, który nam położył bardzo fajny framework zarządzania, cała orkiestracja kontenerami i to nam zrobiło fantastyczną robotę. No niestety albo stety, Mesos umarł, po prostu zniknął. Cały Mesosphere w pewnym momencie było widać, jak się przełączają na Kubernetesa i wsparcie. I nawet kiedyś mi się zdarzyło poznać człowieka z Mesosphere na jakimś meetupie. Mówił, zawijajcie graty, bo my się już powoli przełączamy. Nie? I wtedy się pojawiło jakieś światełko, dobra, to musimy się zawijać. I zanim Kubernetes stał się jeszcze modny i popularny, to my już byliśmy w procesie jak gdyby zdobywania kompetencji i migrowania się, już zamknęliśmy Mesosa. Całkiem niedawno, ale zamknęliśmy. Czy jak weszliście to w platformy pasowe już powiedzmy na tej konteneryzacji opartej na Kubernetesie, orkiestrowanej Kubernetesem, to czy to robicie na wirtualizacji pod spodem, czy to jest tak, że to idzie na bare metalu? Ironic wali na to na bare metalu. Czyli ta wirtualizacja zeszła w imię konteneryzacji jakby z produkcji, ze względu też na warstwę abstrakcji, tak? Nie była wam to, rozumiem? Tak. Nie ma potrzeby takiej. Jakby wirtualizacja jest używana w bardzo wielu miejscach, ale w takich miejscach bardziej, gdzie są małe aplikacje, nie wiem, w takim biznesowym tym środowisku. Back-office'owej. Tak, back-office'owej, która jest ważna, bo firma dzięki temu działa jakby wewnętrznie. Jak to się mówi, macie dwie fabryki, macie fabrykę powiedzmy aukcji w Allegro, nie? I macie fabrykę pieniędzy w back-office, nie? No to trzeba dwie fabryki obsługiwać. My mamy tych fabryk tak naprawdę więcej, bo jeszcze jest Allegro Pay, który jest w 100% na przykład na Azure w środowisku. Nie? Jest Ceneo, które zawsze było budowane w środowisku Microsoftowym. W większości przynajmniej. Też ma osobny stack technologiczny, nie? I świetnie sobie tym zarządza. Jest eBilet, który jest zupełnie też inaczej rozwijany. No i jest jakby ten core działalności, czyli sama platforma Allegro. No i tak jak mówisz, ten back office. Ja nie lubię tej nazwy back office, bo to nie jest back office, wiesz, to jest enterprise system, nie? Tak. To jest też fabryka i ona jest, rzekłbym, w niektórych firmach czasami może nawet ważniejsza od korowego biznesu z różnych powodów, nie? Jedna rzecz, tak, bo też wspomniałeś o tym, że powiedzmy
Allegro jako Allegro nie urosło, zostało w on-premie, jak rozumiem, w takiej części mocno wytworzonej przez siebie. Natomiast te firmy, o których wspominałeś, Ceneo, pewnie w jakimś tam stopniu przez jakiś czas OLX był i powiedzmy, nie wiem, kolejne wasze inwestycje. Czemu tego nie konsolidowaliście na platformie, z którą mieliście takie doświadczenie? Jaki był powód tego? Jest to częściowo biznesowe jakieś powody były, żeby to trzymać osobno. Częściowo to były akwizycje. I jakby nie było jakiejś wielkiej wartości z tego. Czasami staki były zupełnie inne, technologiczne. Czasami robiliśmy to bardzo świadomie, żeby mieć kompetencje w innych technologiach albo z innymi dostawcami, innymi graczami. Korzystamy, nie wiem, z usług Google'owych, chmurowych, ale chcemy przecież kompetencje azurowe, Microsoftowe. Jak rozmawialiśmy o tym, czy migrować biznes X do naszego stacku, a może zostawmy. Zobaczmy, jak tam będzie to działać, nie? Rozumiem. Wiesz, trochę też takiego poszerzenia możliwości, wachlarza możliwości. My jesteśmy, jakby Allegro, ta infrastruktura Allegro jest na tyle duża, że my jesteśmy w stanie dać różne usługi, nie wiem, ochrony przeciwko nie wiem, jakimś DDoS-om, inne rzeczy, jakieś cache'owania, czy właśnie object storage. Mamy to bardzo dobrze zrobione. Dzięki tej skali Allegro te biznesy z tego korzystają, bo sobie biorą takie gotowe klocki i one wiedzą, że to będzie działać. Okej, czyli gdzieś tam powiedzmy jakby z perspektywy twojej staliście się infrastrukturalnym centrum usług wspólnych, które może wydać usługi, wcale nie musi biorca nich brać, ale z drugiej strony patrzycie też z ciekawością, rozumiem, na ich doświadczenia, bo to są, rozumiem, w tych oddzielnych spółkach istnieją własne zespoły IT, które działają, czy to są dalej u was te zespoły, które obsługują? Nie. W większości są własne, utrzymują własny stack technologiczny. Korzystają tak jak mówisz, dosłownie. My jesteśmy sklepem. Jak chcą, to korzystają. Jak nie chcą, nie korzystają. Nie? Dlatego nam są potrzebne bardzo mocno ten governance wokół, żebyśmy wiedzieli kto, z czego i za ile to kosztuje, żeby można było zdecydować, czy może pójść lepiej w clouda publicznego, a może z tego skorzystać. Nie? Rzuciłeś słowo, które właśnie pobudza rynek polski w sposób czasami przeze mnie niezrozumiały przez ostatnie lata. Romans z cloudami publicznymi w Allegro. Co się działo? No bo jesteście jedną, może nie to, że z niewielu firm, ale firmą, która ciągle stoi w on-premie, nie? I to jest przynajmniej z mojej perspektywy niezwykle ciekawe, ale ile stóp i kroków postawiliście w clouda publicznych? My bardzo dużo używamy, wiesz, tego nie widać, ale my bardzo dużo używamy clouda publicznego. Cały Allegro Pay, Allegro Pay, Ceneo, Bilet. Samo Allegro bardzo dużo używa clouda publicznego. W różnych miejscach, ale my robimy to bardzo świadomie i w bardzo przemyślany sposób. Robimy to tam, gdzie to rzeczywiście ma sens. Udało mi się wybronić przed hura, idziemy do clouda. Rozumiem, czyli hype. Tak, ja rozmawiałem z człowiekiem dużego e-commerce'u światowego kiedyś, który się zmigrował do clouda w 100% i faktura ich wróciła 10 razy większa. I mu później mieli przez kolejne 3 lata projekt na jakby to zrobić, żeby to zmniejszyć tą fakturę, nie? Co by to zrobić. Też kiedyś rozmawiałem, pamiętam, z CTO Revoluta, że on już widzi, które rzeczy mógłby wyciągnąć, bo są proste i mógłby to sam robić. Nie wiem, czy to się kiedykolwiek wydarzyło. Nie? W każdym razie Allegro korzysta bardzo mocno z clouda publicznego, ale bardzo świadomie i bardzo mądrze. Kilka lat temu robiliśmy sobie takie ćwiczenie, gdzie mocno liczyliśmy różne, jakby podzieliliśmy sobie różne zastosowania, jakby różne obszary w Allegro, które mogłyby zmigrować do clouda i zrobiliśmy takie proce, policzyliśmy, to ma sens, to jest proste, nic nam to nie da, nie robimy, zostawiamy tak jak jest zautomatyzowane, zoptymalizowane i zaczęliśmy przenosić. Cały stack data, to nie jest jakaś tajemnica, jest przeniesiony w cloudzie publicznym. Myśmy mieli olbrzymie cloudy hadoopowe, które budowaliśmy, utrzymywaliśmy. I te zespoły, które utrzymywały te klastry hadoopowe, przyniosły to wszystko do clouda publicznego. Zamknęliśmy tę migrację chyba w zeszłym roku. Więc to się dzieje. Czyli macie pewnego rodzaju hybrydę w tym momencie, która... I to nie chodzi o hybrydę całościowo infrastrukturalną, bo to wydaje się czasami dość
szalonym pomysłem, jak zresztą wspomniałeś w kontekście, tylko po prostu funkcyjną. Czyli na przykład ta funkcja, przynosicie ją, ale interconnect zostawiacie ze systemami wewnętrznymi. A czy macie takie usługi, które jedną nogą stoją w waszej prywatnej infrastrukturze, a w drugą nogą stoją w cloudzie? Nie w DR-ze, tylko w funkcji aktywnej. Mamy. Wiesz co, my świadomie weszliśmy tego Kubernetesa i tak go budowaliśmy zresztą, te klastry kubernetesowe, żeby móc rozwinąć się do clouda publicznego, skorzystać. I my z tego korzystamy. W jakichś takich, nie wiem, sytuacjach świątecznych, różnych jakichś innych. Całe jak gdyby budowanie tej platformy takiej infrastrukturalnej było z myślą taką, że jesteśmy sklejeni, że nie wiem, dostawca cloudowy jest naszym kolejnym produktem. Data center. Dosłownie tak, kolejnym data center albo kolejnym produktem. Słuchajcie, możecie korzystać z tego i z tego, ale to jest w cloudzie publicznym, więc tam są jakieś dodatkowe rzeczy z tym związane. Nie? I też jakby myślenie w sposób produktowy o całych tych usługach technicznych pozwala zarządzać tym dobrze, mieć governance, mieć koszty, zarządzać tymi kosztami, co w cloudzie publicznym ma jeszcze większe znaczenie i boli. Powiedz mi, kiedy poza tym oczywiście, jak już zbudowaliście tą platformę, ale kiedy w twoim zespole pojawiła się taka myśl, bo ona jest dla mnie niezwykle ciekawą obserwacją przez lata, które już pracuję w IT, kiedy IT z takiego, powiedzmy, dostawcy infrastruktury zmienia się w dostawcę produktów infrastruktury. Kiedy to nastąpiło? Co zainicjowało? Bo to zakładam, że coś to musiało zainicjować tą myśl. Ona się nie pojawiła, bo będzie tak fajnie. Tak bardzo formalnie o produktyzacji platformy technicznej, to myśmy stosunkowo niedawno doszliśmy do tego, że my musimy traktować platformę techniczną jako produkt. Ale to myślenie nienazwane pojawiło się znacznie wcześniej, no bo my już bardzo dawno zauważyliśmy, że jesteśmy tak naprawdę dostawcą usług. Odbiorca po drugiej stronie, ci, którzy korzystają z naszych usług, może z nas skorzystać, mogą z nas nie skorzystać. Jak będziemy słabo robić swoją robotę, no to zespoły, te, które korzystają, pójdą gdzieś indziej, pójdą do clouda, pójdą, albo wymienią Mazurka na lepszy model, nie? Po prostu, że nie robi swojej roboty. I takie myślenie z perspektywy klienta, wewnętrznego klienta, ale klienta, jest od zawsze i to jest wtłoczone jak gdyby w rolę liderów technicznych. Pozwól, że wejdę ci w słowo, bo to oni mają czapkę, wiesz? Oni okay. mają czapkę, ja z nimi często rozmawiam, macie czapkę lidera technicznego, ale macie czapkę product managera. Musicie wiedzieć, z czego twoi klienci chcą skorzystać. Czy twoja usługa odpowiada na ich potrzeby? Kiedy wiesz, bo ta zmiana myślenia, niesie ze sobą całą zmianę później technologiczną i konceptualną IT, nie? Ale kiedy nagle twoi ludzie zrozumieli, że nie mogą świadczyć usług bespoke cały czas, tylko te usługi bespoke trzeba spakietyzować, bo inaczej nie będziemy mogli skalować. Czy to przyszło ze względu na wasze doświadczenie ze skalowaniem samym w sobie, czy coś innego to zainicjowało, tą myśl? To zainicjowało. Ja myślę, że to jest świadomość. Ja mam takie nastawienie bardzo mocno na klienta, który odbiera te usługi. I myślę przez pryzmat odbiorcy, czy ktoś jest zadowolony z tego, co ja robię, z mojej roboty. I to też wtłaczam w swoich liderów technicznych taki sposób myślenia. W pewnym momencie my zauważyliśmy, że połączenie, skala nasza jest na tyle duża, że my musimy budować zespół product managementowy, techniczny product managementowy, TPM klasycznie, nie? Technical Product Managerów, którzy rozmawiają z klientami, słuchają tych klientów, przychodzą do zespołu technicznego, mówią, słuchajcie, te usługi to jest shit, nie? Nikt niego nie chce korzystać, ludzie narzekają, nie wiedzą, co się dzieje, albo mają zupełnie inne potrzeby, albo kroi się projekt taki, musimy zbudować jakąś usługę, która odpowiada na ich potrzeby. Nie? To była jakaś ewolucja, ale tak bardzo świadomie o platform engineeringu takim produktowym, no, rozmawiamy w sposób tak nazwany naprawdę niedawno, 2-3 lata. Wyobrażasz sobie powrót do nie takiego podejścia w tej skali? No nie, tej skali się nie da tak, nie? Więc wiesz, to podejście też pozwala zrobić dużo innych ruchów. No właśnie
cloud publiczny staje się nie jakimś rozwiązaniem wszystkich problemów, tylko staje się jednym z produktów w swoim arsenale, kolejną usługą. Cały hype wokół ML-a, AI-a, GenAI-a, LLM-u, jakikolwiek skrót tutaj nie rzucimy, to jest kolejny klotek, który wpinasz do swojego arsenału, to jest kolejny produkt, który masz w swojej technologii i mówisz, dobrze, to przychodzi ktoś, nie wiem, czy z zespołu komercyjnego, czy z produktowego, mówi, słuchajcie, mam taki problem do rozwiązania. No dobra, no to bierzemy, wysypujemy te klocki, poskładajmy coś z tego, nie? No to bierzemy sobie, nie wiem, tu LLM-a, tu bierzemy Kubernetesa, tu może z clouda publicznego, bo może już mają te modele lepiej wytrenowane. No to jest super rozwiązanie, wiesz, jak myślenie, wydaje mi się, bo jak budowaliśmy Allegro CZ, czyli taką międzynarodowość tej platformy Allegro, no to myśmy sobie brali z tych klocków, dobra, musimy się przetłumaczyć na język czeski. To jak to zrobić szybko? No to weźmy sobie z Google'a na przykład, weźmy sobie z Microsoftu tłumaczenia, porównajmy jaka to jest jakość. W międzyczasie budujmy swoje modele na tym naszym stacku, porównajmy jakość, zobaczmy, które jest tańsze, które jest droższe. Jak nasze jest tańsze, to korzystajmy z naszego i jak jakość jest odpowiednia. Jak zależy nam na jakości, to róbmy z tego najwyższą jakość. Jak robimy coś masówkę, która niekoniecznie musi być dobrze przetłumaczona, bo to może nie musi, no to korzystajmy z tańszego. Nie? Może nie najlepszego, ale z tańszego. No i takie myślenie produktowe się zaczyna, wiesz, tutaj bierzesz sobie z clouda, tu bierzesz sobie coś z własnej infrastruktury, a tu bierzesz z innych. Więc ja, nie wiem, ja jestem może nie wyznawcą, ale bardzo mi się podoba to myślenie, które jest w tej książce Team Topology pokazane, takiego podzielenia na takie warstwy organizacji technicznej, gdzie budujesz gdzieś produkt, są zespoły platformowe, są zespoły, które mają jakieś mocne kompetencje w jakiejś określonej dziedzinie, na przykład w ML-u, na przykład w LLM-ach, albo w innym miejscu i sobie składasz te klocki. Ale to trzeba później zlepić tym klejem product managerów, bo jest jakiś odbiorca i jest jakiś dostawca. Powiedz mi tak na koniec naszej rozmowy, która z tych zmian była dla Ciebie najbardziej fundamentalnie z perspektywy doświadczenia wartościowa, o których dzisiaj rozmawialiśmy? Wiesz co, chyba takie podejście właśnie produktowe. Czyli nie techniczne de facto. Nie, technologie, wiesz, przychodzą i odchodzą. Dokładnie. Przychodzą i odchodzą. Jakby nie przykleją się do technologii, obserwowaliśmy hype'a wokół clouda, on już spowszedniał, już wszyscy się najedli tym cloudem, teraz jest hype wokół GenAI. Wcześniej jeszcze mieliśmy próbę hype'u na blockchaina, który w sumie pękła chyba ta bańka blockchainowa z jakimś takim wielkim nic. Teraz hype na GenAI, on jest niesamowity, ja oglądam, patrzę na to z jakąś taką wielką atencją i tak samo mnie to fascynuje, jak przeraża, ale jest to bardzo ciekawe. Ale myślę, że największa zmiana, która się dokonała w takim zespole technicznym w Allegro, to jest zrozumienie produktowego podejścia bardzo takiego mocnego product managementu i to na bardzo różnych warstwach. Zarówno tej aplikacji biznesowej, jak i usług technicznych, bez względu czy to są te enterprise system takie wewnętrzne, business services, czy jest to platforma, dzięki której budujemy kolejne biznesy, platformy. Myślenie z perspektywy tego odbiorcy, czy to, co dostarczamy, rzeczywiście odpowiada na jego potrzeby. Dojście do tego to trochę nam zajęło, bo to Allegro wychodziło z takiego startupu. Admini, programiści. Ci nie potrafią pisać, ci nie potrafią zarządzać, nie? No tak. No i gdzieś ta organizacja w pewnym momencie dojrzała. Tak. Wiesz co, myślałem przez jakiś czas, żeby dodać hasło takie reklamowe do Evolution Castu, który prowadzimy pod tytułem Technologia jest wtórna. I cieszę się, że nasza dzisiejsza rozmowa trochę to kolejny raz potwierdza, nie? Że warto patrzeć na swoje potrzeby, rozumiem, organizacji, no bo tak naprawdę ona się staje naszym klientem z różnych warstw. Nie? No to tak trzeba postrzegać. Taka empatia empatia potrzeb przetransferowana na jakąś technologię, która pasuje, bo na końcu drogi nie ma technologii według mnie, która spełnia wszystkie wymagania. Wszyscy, którzy tak mówią, jak historia naszego świata pokazuje, wszyscy, którzy mówili, że jakiś system rozwiąże wszystkie nasze problemy, zazwyczaj kończyło się to ciężkim totalitaryzmem i jakąś ciężką porażką, nie? Także Marcin, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dla naszych słuchaczy, widzów przypominam o tym, że by nas zasubskrybowali i zostawili kciuka w górę. Będziemy pokazywać kolejne tego typu rozmowy w następnych tygodniach. A
A Tobie, Marcin, jeszcze raz dziękuję. Myślę, że Dzięki dla również. wielu będzie to bardzo fajna rozmowa, bo będą widzieć, w którym miejscu wypisanym na linii czasu Allegro ich organizacja jest. Także dzięki piękne.